Bohun przeszedł do świadomości przeciętnego Polaka jako jeden z bohaterów powieści Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza, który zmienił mu jednak imię na Jurko i uczynił zeń bohatera rozdartego pomiędzy wojną a miłością do pięknej Heleny. W rzeczywistości losy literackiego Bohuna różnią się od historycznego pierwowzoru Iwana Bohuna, kozackiego pułkownika. Iwan Bohun urodził się prawdopodobnie około 1608 roku w Wrocławiu. Jest postacią otoczoną tajemnicą. Przypuszcza się, że był synem drobnego szlachcica, dzierżawcy wsi Bubnowa niedaleko Lwowa. Nieznane są początkowe losy Iwana Bohuna, który na arenie dziejów pojawił się w okresie powstania chmielnickiego. Dał się poznać jako odważny i zdolny przywódca. Wyróżnił się podczas oblężenia Zbaraża, kiedy to 17 lipca wraz z grupą Mołojców wdarł się na obsadzone przez Polaków wały obronne. Ranny został stamtąd wyparty, ale swą brawurą zyskał szacunek zaporożców i samego Chmielnickiego, któremu asystował podczas negocjacji z Polakami. Bohun rozpoczął swoją karierę wojskową jako sotnik pułku czechlińskiego, a w 1650 roku awansował na pułkownika Kalnickiego. Podczas walk w powstaniu na Ukrainie w 1651 roku zdobył i spalił Winnicę, a następnie w maju tegoż roku wraz z innymi pułkami bezskutecznie oblegał Kamieniec Podolski. Historyczną sławę przyniosły Bohunowi walki pod Beresteczkiem. Walczący u boku kozaków Tatarzy uciekli z pola bitwy, pozostawiając swemu losowi sprzymierzeńców. Uciekinierzy porwali ze sobą Bohdana Chmielnickiego. Kozacy nie dali jednak za wygraną i okopali się w taborze, a dowódcą wybrali Bohuna, który sprawnie kierował obroną. Bohun polecił budowę grobli przez bagna, którędy kozacy mieli się wyrwać z okrążenia. Rozeszły się pogłoski o jego ucieczce, w obozie wybuchła panika, którą wykorzystali Polacy. Doszło do pogromu kozackiej Czerni. Trzon kozackiej armii uniknął jednak zagłady właśnie dzięki Bohunowi, który wyprowadził resztki wojsk z pogromu. Czas rewanżu przyszedł bardzo szybko. Pod Bałatochen w 1652 roku Bohun dowodził decydującą szarżą mołojeckiej konnicy, która przełamała szyki Polaków. Był świadkiem rzezi jeńców polskich po tej bitwie. Walczył u boku Chmielnickiego z wojewodą Stanisławem Lackorońskim i Stefanem Czarnieckim. Był zdecydowanym przeciwnikiem uzależnienia od Moskwy i nie przysiągł wierności carowi podczas Rady Perejesławskiej kończącej powstanie Chmielnickiego w 1654 roku. Występując po stronie rosyjskiej w bitwie pod Ochmatowem w 1655 roku, atakiem na flankę wojsk polskich uratował armię kozacką od pewnej klęski. Podczas potopu szwedzkiego namawiał hetmana Chmielnickiego do opowiedzenia się po stronie Rzeczypospolitej. Potem poparł go jednak przeciw Polsce. Wobec planów rozbioru Polski i związanej z tym możliwością powstania suwerennej Ukrainy przyłączył się do wojsk księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego, pozostając przy nim aż do klęski w bitwie pod Czarnym Ostrowem. Rok później poparł Unię Chadziacką. Po śmierci Chmielnickiego Bohun był zwolennikiem hetmana Iwana Wychowskiego. Polsko-kozackie zmagania nie przyniosły rozstrzygnięcia, a jedynie wyczerpały siły walczących. Skorzystała z tego Moskwa, roztaczając swe zwierzchnictwo nad Ukrainą. Bohun był zwolennikiem opcji moskiewskiej i udanie powstrzymywał ataki wojsk koronnych dowodzonych przez Stefana Czarnieckiego, ale z biegiem czasu coraz bardziej doskwierała mu moskiewska kuratela.
Po klęsce wojsk moskiewskich pod Cudowem w 1660 roku przeszedł na polską stronę. Walczył po stronie polskiej z Rosjanami, został jednak usunięty ze stanowiska, pozbawiony tytułu pułkownika i uwięziony w Malborku. Uwolniony w 1663 roku uczestniczył w zmaganiach z promoskiewskim Iwanem Brzuchowieckim. Jako hetman nakaźny, czyli wybrany przez starszyznę kozacką, wyruszył przeciwko Rosjanom. Okazało się jednak, że prowadzi grę na dwa fronty. W lutym 1664 roku został zdemaskowany. Za zdradę zapłacił gardłem. Aresztowany został zabity przez eskortujących go żołnierzy. Inne źródła podają, że został rozstrzelany 27 lutego 1664 roku w obozie pod Nowogrodem Siewierskim.